Jaki ty styl najbardziej lubisz? Powiedz mi. To wnętrze, które za chwileczkę zobaczycie, nie będzie minimalistyczne, przedmioty nie będą poukrywane. Wprost przeciwnie, zobaczycie wnętrze eklektyczne, pełne designerskich przedmiotów, fantastycznych lamp oraz foteli. Zobaczycie też dzieła sztuki i co jeszcze? No, jak się wydziela kolorem przestrzeń, to będzie bardzo ciekawe. A na samym końcu gadżet, który nie będzie mały i będzie bardzo, bardzo piękny. Bądźcie razem z nami. To wyjątkowe poddasze dla siebie i swojej 4-osobowej rodziny zaprojektowała architektka wnętrz Joanna Wybrańska-Niemczyk. Jak sama mówi, jest to miejsce z duszą, idealnie skrojone na potrzeby swoich mieszkańców. To wnętrze możemy nazwać wnętrzem eklektycznym. Wbrew pozorom nie jest prosto łączyć takie elementy, które pozornie nie współgrają ze sobą, ale trzeba mieć duże doświadczenie, chyba żeby to się udało. No tutaj się zgodzę z Tobą, bo faktycznie na początku swojej kariery nie umiałabym takiego wnętrza zaprojektować. Jest to trudne o tyle, żeby wszystkie elementy do siebie pasowały, żeby nie przedobrzyć, żeby ich nie było za dużo. To wszystko powinno być spójne. I chyba to jest najtrudniejsze w tym, żeby aż tyle elementów połączyć tak, żeby one współgrały. No i mistrzyniami tego stylu są francuski. Te z pozoru niepasujące do siebie elementy wystroju tworzą wyjątkową całość. Różnorodne tkaniny i style zostały połączone z rodzinnymi pamiątkami, kolorowym szkłem i kryształami po dziadkach Joanny. Pod nowoczesnymi lampami znajdziemy meble z lat 60. Nie ma tu natomiast bezpiecznych kompletów ani uniwersalnych szarości. Czy kolorów należy się bać? Absolutnie nie. To mieszkanie mówi, że kolory są niezwykle istotne, niezwykle ważne i zestawienia dużych płaszczyzn kolorystycznych, relacje jednego z drugim dają niesamowite efekty. Zobaczcie, za mną czarna kuchnia, ale to nie jest zwykła czerń. Tam widzicie różne odcienie. Czerń matowa, czerń błyszcząca, przechodzą jedna między drugą, a po mojej lewej stronie wielka bordowa szafa. Zestawienia tych kolorów, gdzie kolorem dominującym jest biel, wygląda rewelacyjnie. Czarna kuchnia jest wydzielona i to jest bardzo dobre rozwiązanie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jasnymi wnętrzami, a to wnętrze jest bardzo jasne. To, co mnie się tutaj bardzo podoba, a z czym ja sobie średnio dawałam radę, powiem szczerze, trudno mi było zawsze zagospodarować skosy. To by się to udało bardzo dobrze. No tutaj na szczęście te skosy nie schodzą aż tak nisko, bo zaczynają się od 1,60 m, więc nie są też przytłaczające. Ale chyba właśnie największym problemem, jak się ma te skosy, jest brak ścian do powieszenia obrazów. Naprawdę trzeba się trochę powysilać, żeby gdzieś je umieścić, tym bardziej, że wszystkie płaskie powierzchnie zazwyczaj zabudowuje się szafami. A ty jesteś w ogóle osobą, która nie boi się kolorów. A ja wiem, że ludzie zwykle jak urządzają mieszkanie, nie wiem, czy ty się też z tym spotkałaś, urządzają w kolorystyce albo szarej, albo beżowej, dosyć zachowawczo. No ja już projektuję 13 lat i muszę powiedzieć, że ten kolor biały, szary już mi się tak strasznie znudził, że nawet jak nie udaje mi się czasem, choć coraz więcej ludzi się decyduje przekonać właśnie klientów, to przynajmniej stwierdziłam, że u siebie zastosuję jakiś kolor. Jaki ty styl najbardziej lubisz? Powiedz mi. Słuchajcie, bardzo wielu z Was lubi styl minimalistyczny, geometryczny, gdzie wszystkie przedmioty są pochowane, gdzie tak naprawdę wszystko ma swoje miejsce. Dlaczego lubią? Dlatego, że wtedy mają uporządkowane w głowach. Ja uwielbiam styl eklektyczny, gdzie dzieje się bardzo dużo, ale żeby dobrze zaprojektować wnętrze eklektyczne, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, tak jak Joanna. Zwróćcie uwagę na to, co się tutaj dzieje. Tutaj dzieje się bardzo dużo, piękne kolory, tkaniny, stare z nowymi połączone. Meble, obrazy Andrzeja Borowskiego oraz Edwarda Dwórnika. A powiedz
powiedzcie mi, jaki wy styl lubicie. Zastanówcie się, czy wy lubicie minimalistyczny, czy eklektyczny. Jeżeli już się zastanowiliście, to najlepiej napiszcie w komentarzach. Nad nami wisi przepiękna lampa. Jest to Vibia Flamingo 1530. Całe życie o niej marzyłam. No jest przepiękna, Faktycznie ma po bardzo. prostu dla mnie idealną formę. Chyba takiego nenufara najbardziej przypomina. Tak, bardzo prościutka, jest takim dla mnie sercem tego domu, moim zdaniem. Trochę w Ale japońskim stylu. troszkę w japońskim stylu. Znajdujemy się w przepięknej, czarnej łazience, gdzie jej królową jest Jessie Gotcha. To ta oto bateria, która przypomina taką czarną, subtelną łezkę. A jak działa? Zobaczcie sami. W jednej z Twoich łazienek widziałam niesamowitą baterię. Jest faktycznie niestandardowa, bo jest wypuszczenie z sufitu, nie z blatu ani nie ze ściany. I to, co mnie się też bardzo podoba w Twojej łazience, to jest niesamowite lustro, które z jednej strony można ustawiać pod różnym kątem, a z drugiej strony nie ma problemu z oświetleniem twarzy. Tak, światło, lustro firmy Mior, przepiękne światło daje na twarz. Także wszystkim polecam, bo wygląda się w nim dużo lepiej niż w rzeczywistości. Czyli od razu po prostu dobry Jednak, nastrój. ale tutaj właśnie zmierzam do tego, że światło daje bardzo, bardzo dużo. I dobre oświetlenie mieszkania to jest jednak też podstawa. Na poddaszu Joanny nawet w pochmurne dni nie brakuje światła, a jej styl sprawia, że wszędzie czuć osobowość indywidualistki. A teraz pokażę Wam rewelacyjne lustro. Dlaczego jest takie rewelacyjne? Dlatego, że nie potrzebuje dodatkowego oświetlenia, ponieważ wystarczy zrobić jeden ruch. Właśnie taki. No i wygląda się w nim naprawdę bardzo dobrze. A teraz pokażę Wam wnętrze, które jest obok. Jest to sypialnia i zwróćcie uwagę na to, że aranżacja łóżka, która jest inspirowana Japonią, buduje tak naprawdę nastrój całego wnętrza. No i oprócz tego wspaniałe grafiki na ścianach. Z tego co wiem, Asiu, niezwykłą uwagę przykładasz do oświetlenia we wnętrzach. Tak, światło jest bardzo ważnym elementem wnętrza. W ogóle w naszym klimacie zwłaszcza, bo jednak jest dużo dni, które są szare i burę i to oświetlenie ma wpływ na jakość naszego życia. Ja jestem zwolenniczką ciepłego światła i zastosowania różnych źródeł światła, to znaczy światło ogólne, które nazywam technicznym, które oświetla powierzchnie robocze, powierzchnie, które trzeba posprzątać, tam musi być wiadomo jaśniej, ale bardzo fajnie mieć też źródła światła, które są nastrojowe, jakieś kinkiety, lampę stojącą, którą możemy sobie zapalić wieczorem i która takie daje poświatę tylko i nastrój. Przestrzeń zaprojektowana przez Joannę odpowiada potrzebom całej rodziny, także tych najmłodszych członków. Zastanawiacie się, w jaki sposób zaprojektować pokój dla swojego dziecka. Jaki wybrać kolor? No jeżeli to jest nastolatek, no to po prostu trzeba się go zapytać, tak jak to zrobiła to Joanna. Tutaj widzicie, dominuje przede wszystkim kolor turkusowy, granatowy. Mamy dużo dodatkowych elementów, bo zawsze w pokojach dla dzieci znajdą się albo klocki Lego, albo samochody, albo lalki, więc zawsze tych kolorów będzie bardzo dużo. Fantastyczne w tej szafie jest to, że ona jest zupełnym monolitem i że nie ma klamek. To mi się bardzo podoba, wygląda jak taka jedna bordowa ściana. Ale pokażę Wam jeszcze jeden myk architektki. Zobaczcie sami. Jeżeli mamy wysokie wnętrza, możemy sobie też pozwolić na wysokie szafy. No ale jak się dostać do góry? Zobaczcie, mamy tutaj taką rzecz. Łatwo możemy sobie wtedy ściągnąć ubranie. I nie ma żadnego problemu. I teraz z powrotem.
Mnie się to bardzo podoba, a Wam? Myślę, że też. Przed chwilą widzieliście, jak czarny kolor potrafi wyeksponować inne, z nim korespondujące. I za mną również taka sama sytuacja. Zobaczcie na tą tapetę. Głęboka czerń i kolorowe ryby, kolorowy świat podwodny. Wygląda niesamowicie. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w Forum Designu, a ja Wam pokazuję wspaniałe gadżety, które mnie się osobiście podobają. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli tak, to po prostu napiszcie to w komentarzach. No i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał i oglądać go. Spotykamy się za tydzień. No i co? No i pamiętajcie o tym. Bądźcie kreatywni.